gdy wybieramy się do dawno niewidzianej koleżanki na pogaduchy, to warto ze sobą coś wziąć. Chyba najpopularniejszy jest kwiatek w doniczce, ale ile można nosić kwiatków? No i kwiatka nie pijemy, więc myślę, że nawet lepsze jest winko. Niestety ma ono swoje wady, ponieważ powrót do domu własnym samochodem odpada. I tutaj cała na biało wchodzi trzecia alternatywa, czyli stroik świąteczny. Prawie jak kwiatek, ale lepszy o całą naszą sympatię do koleżanki i nasze wielkie serducho. I dzisiaj kolejna propozycja strojka. Kolejna, bo w tym roku jakoś bardzo u mnie posiało tymi strojkami. A stroik zapowiada się całkiem duży, bo jajko ze sklejki ma wysokość 20 cm. A do tego jajko akrylowe. Moje jest wysokie na 14 cm. Jajko ze sklejki pomalowałam na biało farbą akrylową, a teraz z jednej strony przykleję papier ryżowy. W sumie z tego jajka z papieru ryżowego mogłam nie wycinać środka, po prostu przykleić całość, a potem środek zamalować na biało, ale doszłam do wniosku, że tak będzie mi chyba łatwiej. Ponieważ zamalowanie na biało, jak sami pewnie wiecie, czasami nastręcza naprawdę dużo problemów. Boki obszlifowałam papierem ściernym, żeby wyglądały idealnie, a teraz tą stronę jajka pokryję lakierem akrylowym matowym. Jeżeli macie czasem problem z otwieraniem preparatów, to robi się to najlepiej w ten sposób zwykłą szpatułką. Zazwyczaj składając dla Was filmy, zmieniam trochę kolejność wykonywanych czynności. Mam wrażenie, że dzięki temu cały film jest bardziej spójny, a kolejność wykonywania czynności bardziej przejrzysta. Czyli w normalnym filmie najpierw pokazałabym Wam od początku do końca ozdabianie jednej strony, a potem przeszłabym do drugiej strony jajka. Ale dziś pomyślałam, że nie ma miękkiej gry i pokażę Wam, jak to faktycznie u mnie wygląda. Na jednej stronie papier ryżowy, a na drugiej Vintage Effect, czyli preparat do robienia zadrapań. Preparat nałożyłam dość grubo, potem wysuszyłam, a następnie na niego nałożyłam błękitną farbę akrylową. A dlaczego moja praca jest taka chaotyczna? Ponieważ ja nigdy nie wiem, jak ona na końcu będzie wyglądała. Wiem, co mniej więcej chciałabym zrobić, ale jak to ostatecznie będzie wyglądało, to się wszystko kształtuje w czasie pracy. Właśnie poza kamerą zakończyłam konkurs na to, który szablon najlepiej pasuje. Wyłoniłam 3, a właściwie 4 zwycięzców. Z tej strony nie miałam żadnych wątpliwości, tutaj zwycięzca mógł być tylko jeden. Natomiast z niebieskiej strony trochę się namęczyłam, bo pasowało mi kilka wzorów. Oczywiście kropeczki, bo one pasują mi do wszystkiego, ale pomyślałam, że już nie wypada Was nimi męczyć i że ten drugi szablon też jest niezły do tej pracy. Szablony odbijane w środku to są szablony tak zwane 3D, czyli wykonane z grubego plastiku. I żeby pięknie się prezentowały, trzeba do odbicia użyć jakiejś pasty. Natomiast tutaj używam farby akrylowej, ponieważ boki tego jajka będą jeszcze zadrapywane papierem ściernym. Przyciemnię jeszcze brzegi i jadę ze środkiem. W dzisiejszej pracy w szablonach zasada jest taka: jeżeli na bokach jest wzór symetryczny i uporządkowany, to środek może być chaotyczny. Dlatego wydaje mi się, że te frywolne zawijasy świetnie się tutaj sprawdzają. Natomiast ta druga strona z papierem ryżowym, gdzie te kwiatki są właśnie takie troszkę nieuporządkowane i chaotyczne, dostała ładne literki, które mają swój porządek i symetrię. Boki podrapałam papierem ściernym, a następnie tylko boki zabezpieczam lakierem akrylowym matowym. I jeszcze tylko gąbeczką przyciemnię boki, bo takie cieniowanie zawsze świetnie wygląda, i przechodzę do ozdabiania środka. Super gniazdka, mamy je w sklepie inspirello.pl w 2 wymiarach. Zastanawiałam się, czy lepiej użyć tych dużych gniazdek, ale przeciąć je na połowę, bo wtedy całkiem dobrze pasują, czy może trochę ugnieść i dostosować te mniejsze. Jednak wygrały małe. Całość skleiłam do kupy jak zwykle klejem na gorąco. Dużo kleju i wszystko się całkiem dobrze trzyma. I jak zwykle dodałam białe piórka, one się przydają dla urody i dla zamaskowania rzeczy, których nie chcemy pokazywać. Pierwsza strona prawie gotowa i wygląda tak. Dla zamaskowania brzegów jajka użyłam sznurka dwużyłowego, ale jeżeli macie i lubicie, to oczywiście wyciski w tym miejscu świetnie się sprawdzą. I jeszcze troszkę koronki i jeszcze zwykłe narożniki, które przemalowałam na biało. Takie jajko, jeżeli macie ochotę, to oczywiście może być wiszące, ale ja zastosowałam taką starą podkładkę z Ikei.
Nawet nie wiem skąd ją mam, po prostu leżała na półce i teraz się fajnie sprawdziła. Dla ozdoby dodałam jeszcze białe jajeczka, piórka przepiórcze i ostatecznie całość prezentuje się tak. Może to nie jest winko i stroików, podobnie jak kwiatków, nie pijemy, ale myślę, że to całkiem sympatyczny prezent. Jak zwykle pytanie do Was, która strona ładniejsza? Z gąską czy z zajączkiem? Listę wszystkich produktów, których używałam w czasie filmu, zamieściłam Wam pod tym wideo, czyli w opisie filmu. Na kolejny film zapraszam w najbliższą niedzielę, a Was wszystkich zapraszam na naszą cudowną grupę na Facebooku. Nazywa się Inspirello i Przyjaciele. Do zobaczenia.